Michał wziął mnie z zaskoczenia i zaproponował, żeby zrobić Q&A. To znaczy on mi tego nie zaproponował, tylko podstawił przed faktem dokonanym. Zrobiłem sondę u Ciebie na kanale a propos Q&A i jest trochę pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Więc ja tutaj za dużo do gadania nie miałem, ale bardzo się cieszę, że chcieliście poznać mnie z jakiejś troszkę innej strony niż wędkarska i zadawaliście pytania. Ja przyznam się, większości tych pytań nie znam. Gdzieś tam niektóre przeczytałem, natomiast większości nie znam. No być może będę zaskoczony pytaniami. Oby nie, no zobaczymy. Także nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie zapraszam na pierwsze Q&A na kanale Adam Niemiec Fishing. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie numer 1. Patryk 5 pyta, czy łamane na jak można dołączyć do Preston Innovations Polska? Czy łamane na jak? Czy? Tego nie wiem, no ja o tym nie decyduję. Nawet Michał, który tu siedzi, ostatecznie też o tym nie decyduje. Tak naprawdę, no to myślę, że każdy ma szansę, tak mi się wydaje. Tylko trzeba sobie zdawać sprawę, że tak jakby firma, która chce, może inaczej, firma, która jest kojarzona z takim, po angielsku mówiąc, match fishing, czyli z takim wyczynowym wędkarstwem, bym powiedział po polsku. No poszukuje wędkarzy, którzy według mnie są bardzo aktywnymi wędkarzami, którzy mają już na swoim koncie jakieś sukcesy. No bo takiej firmie zależy, żeby ludzie, którzy będą gdzieś tam, powiedzmy, twarzą tej marki, no żeby się kojarzyli, tak jak wspomniałem wcześniej, właśnie z jakimiś sukcesami, byli jakoś tam rozpoznawalni i tak dalej. Nie wiem, czy ta moja odpowiedź jest wyczerpująca. Jak to dokładnie się odbywa, tego nie wiem. Ale tak sobie wyobrażam, że w tym kierunku trzeba iść. Następne pytanie. Sad Wiśniowy 624 pyta, sernik z czy bez rodzynek? Kurczę, no jakbym miał wybrać jeden, to z rodzynkami, zdecydowanie z rodzynkami. Ale ja sernik lubię pod każdą postacią, więc taki bez rodzynek też zjem. Oby nie był za suchy. Lubię mokre serniki, w ogóle lubię mokre ciasta. Kusior 1442 albo 1442 pyta, jak łowić metodą lub klasykiem na zarośniętych zbiornikach, jeśli tylko takie mamy w okręgu PZW? Kurczę, no zarówno feder, jak i metoda to są sposoby łowienia, takie powiedzmy gruntowe. Nasza przynęta, czy to co podajemy rybom, znajduje się na dnie, więc jeżeli dno jest zarośnięte, to wydaje mi się, że kurczę, no takie łowiska raczej się nie nadają do wędkowania. Chociaż myślę, że nawet w najbardziej zarośniętych łowiskach, no nie wiem jakie to są, że wszystkie łowiska w okręgu są zarośnięte. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, czy one są zarośnięte z brzegu i nie ma dostępu, czy mają całe dno zarośnięte roślinnością. No bo jeżeli nie ma dostępu z brzegu, no to jeżeli być może gospodarz na to pozwoli, to być może trzeba sobie jakąś tam miejscówkę przygotować. Jeżeli pod wodą są zarośnięte, no to też zależy jaki to jest rodzaj tej roślinności. Ja kiedyś polowałem może inaczej. Jeżeli to jest roślinność jakaś tam niska, no to można spróbować nęcić tak, żeby koszyczek na dno opadał luzem, ewentualnie może zrezygnować z metod gruntowych, zastosować metodę jakąś tam powiedzmy spławikową, ale jeżeli już chcemy łowić na metodę czy na feder, no to być może sprawdzi się zarzucanie koszyczka czy podajnika w ten sposób, żeby zawartość, która jest w tym koszyczku czy podajnika, gdzieś tam opuszczała ten koszyczek przed dotarciem na dno, żeby ona tworzyła w wodzie jakąś tam chmurę, smugę. No i przynęta powinna znajdować się raczej nad roślinnością. To jest jakiś tam być może sposób, który pomoże dotrzeć do ryb. No wyobrażam sobie, że jeżeli jest powiedzmy ta trawa, która tutaj dookoła mnie się znajduje, ja bym podał przynętę i zanętę gdzieś tutaj w tej trawie, czy wrzuciłbym tam 5 zł w tą trawę, no to nawet jak byście chcieli tą 5-złotówkę znaleźć, czy ja bym chciał ją znaleźć, no to miałbym problem, bo żeby ją znaleźć w tej trawie. Natomiast jak ta 5-złotówka gdzieś tam by się wyróżniała tutaj na górze, no to wtedy jest szansa, że coś tą przynętę zje. Znaczy może nie 5-złotówka, ale jeżeli przynęta będzie znajdowała się nad tą roślinnością. Jeżeli chodzi o metodę, no to wszelkie przynęty typu pop-up, czyli takie, które unoszą haczyk, to będą przynęty dobre. Jeśli chodzi o łowienie na feder, no to kurczę, no nie wiem,
jakiś element, który spowoduje uniesienie haczyka. Kiedyś słyszałem, ludzie stosowali jakieś tam kawałki styropianu, to na zawodach na przykład z tego co się orientuję jest niedozwolone. Natomiast można przygotować białe robaki w ten sposób, że one będą pływające. Jeżeli do świeżych białych robaków, tylko one muszą być świeże, doleje się gazowanej wody, tej wody jest niedużo, do tego jest potrzebne pudełeczko z rantem, żeby te robaki jak będą mokre, żeby nie uciekły po ściankach. Czyli pudełko z przykrywką, z jakimś tam rancikiem, że te robaki wejdą po ściance, jak już będą szły po tym, powiedzmy, po tej przykrywce, no to one spadną z powrotem do tego pojemnika, a my przez to, że tam jest jakiś tam otworek, to będzie wygodnie nam te robaki wyjmować. Trzeba dobrać odpowiednio lekki haczyk, dołożyć, nie wiem, ze 2-3 takie białe pływające robaki i one powinny unieść ten haczyk, więc być może próbowałbym w ten sposób te ryby zwabić, czyli coś, co zostawia w wodzie jakiś słup zanętowy i przynęta, która się wyróżnia poza tą roślinnością. Ale też miałem takie przemyślenia kiedyś odnośnie łowienia linów. Nie mam dużego doświadczenia, przyznam, w tym temacie. Złowiłem w życiu tam ileś linów, natomiast na pewno są wędkarze i jest ich wielu, którzy mają dużo większe doświadczenie, jeśli chodzi o połowy linów. Ale miałem takie ciekawe spostrzeżenie. Byłem z tatą mojego kolegi na łódce. Ja łowiłem na kukurydzę, a tata tego kolegi łowił na ciecierzycę. Obaj łowiliśmy na baty. Tata złowił 2 liny i miał jeszcze jednego lina, którego nie wyciągnął. Ja nie miałem nawet brania. On, powiedzmy, taki stary bywalec właśnie tam na tym jeziorze był, on te liny tam regularnie łowił. Ja byłem tam pierwszy raz i tak naprawdę to wtedy takie miałem przemyślenia odnośnie tego łowienia, że ten tata zastosował bardzo ciekawą technikę. Łowiliśmy na spławik i on łowił, tak jak wspomniałem, na ciecierzycę, ja na kukurydzę. Porównałem, jak te dwie przynęty spadają w wodzie. Już po całym tych łowieniu, jak to łowienie się skończyło, no 2 ryby to nie jest jakoś dużo tych linów, to nie było tak, że my tam siedzieliśmy 2 dni. I ja miałem czas, żeby te moje pomysły wdrożyć. To była po prostu krótka tam, nie wiem, 2-3 godzinna wyprawa i spłynęliśmy. Natomiast po tej wyprawie tak się zastanawiałem a propos tego, co dzisiaj doświadczyłem i doszedłem do następujących wniosków. On łowił na ciecierzycę, ja na kukurydzę. Jak wrzuciłem te ziarenko kukurydzy i ciecierzycy równocześnie do wody, to ciecierzyca poleciała jak kamień na samo dno. Po drodze były właśnie jakieś... powinienem chyba dodać, że staliśmy... Koło nas był po prostu wielka połać moczarki. Tam było po prostu pełno roślinności. Wydawałoby się, że to jest łowisko, w którym praktycznie nie da się złowić ryby. Natomiast tata tego kolegi, tak jak wspomniałem, złowił te ryby. I ta ciecierzyca, którą wrzuciłem do wody, poleciała jak kamień, minęła te wszystkie gałązki tej roślinności i zginęła. Ja jej nie widziałem. Domyślam się, że ona poleciała na samo dno. Natomiast moja kukurydza spadała dużo wolniej, bo to była kukurydza z puszki, spadała dużo wolniej i w pewnym momencie ona została na którejś z gałązek tej roślinności. Ona nie spadła do dna. Więc wyobrażam sobie, że jak zarzucaliśmy swój zestaw, to moja przynęta najczęściej lądowała gdzieś na roślinności, tego taty, kolegi, przynęta była cały czas na dnie, czyli tam, gdzie żerują liny. Następna sprawa była taka, że to później też do tego doszedłem, że ten tata stosował bardzo długi przypon. Co też oznaczało, że tak jakby jego główne obciążenie znajdowało się gdzieś tam poza roślinnością. I ten przypon bez problemów gdzieś tam właśnie z tą ciężką przynętą przedostawał się pomiędzy tymi gałązkami, spadał na dno. I później po jakimś czasie też dotarło do mnie, jak poszedłem z psem na spacer do lasu, że być może, tego tak jak mówię nie sprawdziłem, ale być może las można porównać do takiej podwodnej łąki jakiejś właśnie w jeziorze i jak spojrzymy na tą łąkę z góry, to ona wygląda na niesamowicie zarośniętą. No bo tam ona ma, przypuszczam, dostęp dwutlenku węgla, ma dostęp słońca, następuje fotosynteza, te roślinki tam pięknie sobie produkują tlen i się rozwijają. Natomiast ta górna warstwa, tak jakby tej roślinności, zacienia tą dolną część, czyli wyobrażam sobie, że tam im niżej, im bliżej dna, im bliżej końca łodygi tych roślin, tak jakby tych odnóży tych roślinek, czy
zagęszczenie tych roślin tam jest mniejsze. Najbardziej bujne jest na górze, im bliżej dna, to zagęszczenie tych roślin jest mniejsze. Tak jak w lesie. Jakbyśmy spojrzeli na las z drona, no to by można pomyśleć, jejku, jak tu jest gęsto. Natomiast jak jesteśmy w tym lesie, już chodzimy między drzewami, to możemy się swobodnie między tymi drzewami przemieszczać, najczęściej. I tak sobie pomyślałem, że ten tata łowił bardzo mądrze, bo on się przedostawał przed tą najbardziej gęstą roślinność, tym długim przyponem, ciężką przynętą i jego przynęta znajdowała się, powiedzmy, między tymi drzewami, więc te liny, które sobie tam między tymi roślinkami pływały, napotykały na jego przynętę i dlatego on łowił, a ja nie, bo moja przynęta gdzieś znajdowała się na gałęzi, powiedzmy, tego drzewa, o którym wspomniałem. Więc być może nawet czasami nie trzeba się przejmować tą roślinnością. Być może ciężki koszyczek, ciężki podajnik, ciężka przynęta. Szczególnie myślę, że tu chodzi o metodę. Metoda byłaby lepsza pewnie do takich rzeczy, bo w federze klasycznym mamy przypon i ten przypon gdzieś tam mimo wszystko mógłby utknąć na roślinach. Natomiast w metodzie moglibyśmy się przedostać przez tą warstwę roślinności i na dnie zaprezentować przynętę. Więc być może tylko to trzeba spróbować. Ale nie wiem, tak troszkę to jest takie moje przypuszczanie, bo ja w takich łowiskach najczęściej nie łowię. Ewentualnie no, trzeba po prostu znaleźć miejsce, gdzie tej roślinności nie ma. Może gdzieś przy brzegu, na przykład, nie wiem, jak są karpie, to gdzieś przy brzegu poszukać miejsca, gdzie tej roślinności jest mniej. Może są jakieś oczka takie bez roślinności i tam spróbować wędkowania. Trochę się rozgadałem, ale... Wyczerpująca odpowiedź. Nie wiem, czy ma sens, ale to sprawdźcie. Jakbyście, macie na przykład, już wiecie, że tak jest, albo wiecie, że się pomyliłem, dajcie znać w komentarzu. No to jest, tak jak mówię, moje przypuszczenie. Taśma amatorska czy profesjonalna? O! Kojarzysz czy nie? Kojarzę, no oczywiście. Katy Stopej 7669 pyta, pomidorowa z ryczem czy makaronem? Z makaronem. Z makaronem, chociaż ja jestem wielkim fanem pomidorowej, więc moja żona robi świetną pomidorową, moja mama i moja teściowa też robią świetną pomidorową. Kurczę, mój syn jaką dobrą i moja córka jaką pomidorową dobrą robią, więc najczęściej jest z makaronem, ale czasami zdarza się z ryżem i też nią nie pogardzę. Ja w ogóle, jeśli chodzi o jedzenie, to no to lubię jeść, nie wiem, no chyba to troszkę widać też. Marcin 1806 pyta, witam, co sądzisz o kołowrotku Magnitude 420 do fidera 360 do 90 gramów do odległości powyżej 50 metrów? Według mnie... Tylko nie jest sprecyzowane do jakiego sposobu łowienia, ale jeżeli do federa klasycznego, to wolałbym kołowrotek Extremity 520, ewentualnie jak naprawdę dużo ponad 50 metrów, to nawet 620. Natomiast jeśli chodzi o metodę, no to myślę, że to będzie w porządku kołowrotek. Chyba że naprawdę no powyżej, nie wiem, 70 metrów ktoś zamierza wędkować, wtedy sięgnąłbym po jakiś kołowrotek, na przykład Extremity XTR, teraz taki nowy model w Prestonie jest z dużą, szeroką szpulą, długą szpulą do dalekich zarzutów i wtedy bym raczej w tym kierunku szedł. Ale jeżeli to jest niedużo ponad 50 metrów, to na pewno to będzie fajny zestaw. Micha Koreń 2234 pyta, jaki jest twój ulubiony zbiornik, na którym chętnie łowisz i dlaczego? Daj mi chwilę do namysłu, bo przez to, że startuję w zawodach wędkarskich, po całej Polsce jeżdżę, więc no łowię na różnorodnych łowiskach. Jest wiele łowisk, które bardzo lubię. Lubię jesienią na przykład kanał żerański. Nie łowi się tam bardzo dużych ryb, ale cenię sobie ten kanał za to, że pomimo tego, że jest chłodno nad wodą, że to jest taki trudny okres, ryby biorą bardzo delikatnie, to bardzo często udaje mi się gdzieś tam złowić troszkę leszczy na delikatny zestaw, więc mam bardzo dużą frajdę z takiego łowienia. Lubię łowiska, może taki typ łowiska opiszę, który mi najbardziej pasuje, bo myślę, że to takich łowisk można by było wiele wymienić. Bardzo lubię łowić leszcze. To są takie ryby, no nie wiem, znam wędkarzy, którzy na pewno teraz po tym moim stwierdzeniu się skrzywią, jakoś tam nie zgodzą się z tym, ale nie wiem, ja lubię łowić leszcze. Leszcze dla mnie to są takie typowo federowe ryby, czasami bardzo trudne do złowienia, trudno je skusić do brania, trudno spowodować, żeby one gdzieś tam jak pływają w toni zeszły do dna, natomiast jeśli uda się taka sztuka, że zarzucamy zestaw, to łowienie takie jest bardzo przewidywalne i po braniu zatniemy i czujemy właśnie takie mocniejsze uderzenia wędziska. Dla mnie to jest taka kwintesencja łowienia federem, to jest dla mnie ulubione łowisko, znaczy ulubiony styl łowienia leszczy, więc chyba jakieś zbiorniki i duże leszcze. To gdzie jak jest jakaś taka woda
i mogę łowić te leszcze powiedzmy tak do 50 metra, to jest moje ulubione wędkowanie, ulubiony rodzaj. Damian Kobukowski 4469. Tu mamy 2 pytania, dosyć takie rozwinięte, więc wsłuchaj się. A mamy jakieś ograniczenia czasowe? Bo ja przy 2 pytaniach odpłynąłem trochę. Czy przy jednym Nie mamy. Jest 11:28, to tak do 13 chcę wyjechać. Panie Adamie, czy planuje Pan wydać jakąś książkę lub krótszy poradnik z wędkarstwa feederowego? Brakuje na rynku takiej pozycji, poza tym nie ma to jak wziąć książkę do ręki, a publikacje Pana Kolendowicza nieco się postarzały. Pańska wiedza w formie spisanej na pewno przełożyłoby się na duże sukcesy czytelników. Kurczę, no bardzo dziękuję za takie wyróżnienie. Jeżeli ktoś oczekuje ode mnie książki, to znaczy, że dobrze myśli o mojej wiedzy i moich umiejętnościach. Kurczę, no nie planowałem. Co prawda wiele lat pracowałem jako dziennikarz i trochę artykułów w życiu popełniłem, chociaż nie uważam się za jakiegoś wybitnego pisarza. Nawet jak napisałem maturę z polskiego w liceum, to, że zdałem tą maturę, to było jedno, to był jeden powód mojej radości, ale największym powodem mojej radości po napisaniu matury z polskiego i jej zdaniu było to, że już nigdy w życiu nie napiszę wypracowania, bo polski to nie był moim ulubionym przedmiotem. Ja jestem umysłem ścisłym, więc matematyka tak, ale polski nie do końca. No ale życie bywa przewrotne i przez prawie 20 lat byłem redaktorem w gazecie. No ale mimo wszystko jakoś to pisanie to nie jest mój konik i na razie nie czuję takiej potrzeby i chyba nawet nie czuję się trochę na siłach, żeby już popełnić jakąś książkę taką fachową o wędkarstwie federowym. Cały czas się tego uczę i myślę, że no jeszcze chyba nie. Poza tym tak się zastanawiam, czy wkład mojej pracy przełożyłby się później, nie wiem, na jakieś tam moje życie. No nie oszukujmy się, poświęcić wiele godzin i pewnie pieniędzy, żeby taką książkę wydać i no to później oczekiwałbym, żeby coś z tego mieć, ale obawiam się, że w dzisiejszych czasach, gdzie tutaj może nie pan, który zadał to pytanie, ale zdecydowana większość społeczeństwa oczekuje szybkich, prostych informacji, które dostaną w formie gdzieś tam w telefonie, to myślę, że to jest trochę smutne, no ale chyba taka jest rzeczywistość i ja nie mam siły przebicia, żeby to zmienić i nie wierzę, żebym był w stanie to zmienić. No. Drugie pytanie. Poczekaj, jeszcze dodam. Okay. Nie wiem, czy mogę, czy powinienem. No i ludzie też oczekują darmowych informacji, no to jak ktoś ma zapłacić za książkę, to jest trochę smutne, ale no niestety tak jest. Ludzie wolą gorszą informację darmową, czy bardzo dobrą, w porównaniu do bardzo dobrej informacji, za którą trzeba zapłacić. Mówię o ogóle. Oczywiście są na pewno ludzie, którzy chcą zapłacić za dobrą informację i za profesjonalną wiedzę czy sprzęt. Natomiast myślę, że jakbyśmy wzięli jakąś tam próbę taką wiarygodną ludzi i zapytali się za darmo coś tam, czy za pieniądze coś konkretnego, to zdecydowanie większa kolejka by była za darmo coś tam. I drugie pytanie. Czy na zawodach w fiderze ważna jest finezja, na przykład w wodzie stojącej haczyk 20 na przyponie 0,10, czy lepiej pogrubić zestaw i mieć pewny hole, gdy skusimy większą rybę? No ja jestem raczej zwolennikiem tej drugiej opcji i większość mojego federowego łowienia to jest raczej zestaw taki, że jak zacinam rybę, to raczej mam pewność, że ją wyciągnę. Zdecydowanie najwięcej tak moich zarzutów z zestawem właśnie tak wygląda. Ale i może rozwinę ten temat. No mam takie przekonanie, że jeżeli łowię na metodę gruntową, czyli mój zestaw leży na dnie, najczęściej na tym dnie, no to nie jest jakieś tam dno czyste jak kartka, nie jest to dno prześwietlone, tylko najczęściej to dno jest jakoś tam ciemne, coś tam na tym dnie się znajduje, a to kamyczek, muszelka, nie wiem, jakiś mułek, coś tam się, może roślinka jakaś i leży kawałek żyłki, no to dla ryby nie jest podejrzane. Tak mi się wydaje, że nie jest podejrzane. No ryba nigdy w sklepie wędkarskim nie była, nie widziała, ona nie wie, co to jest żyłka, tak mi się wydaje. Więc raczej ta żyłka w większości przypadków nie będzie rybie przeszkadzać. Duży haczyk, z tym jest różnie. Jeżeli łowi się na duże przynęty, to aż się prosi zastosowanie dużego haczyka, żeby po prostu pewnie zacinać te ryby. Jeszcze trzeba sobie zdawać sprawę, że metoda federowa
polega na tym, że występuje coś takiego jak samozacięcie. Tak jakby ta nasza sygnalizacja na szczytówce oznacza, że ryba gdzieś tam już ten haczyk ma delikatnie wpięty i naszą rolą wędkarza po drugiej stronie po prostu jest docięcie tej ryby i wyholowanie. Więc to nie jest tak jak w spławiku, że sygnalizacja jest bardzo szybka i trzeba się spieszyć z zacięciem. Oczywiście w federze też nieraz trzeba się spieszyć z zacięciem, ale w federze tak jakby ten efekt samozacięcia jest dużo większy niż w spławiku. Więc też tak sobie myślę, że im większy haczyk, tym większe to prawdopodobieństwo skutecznego tego samozacięcia. Dlatego ja preferuję raczej grubsze żyłki, większe haczyki, żeby być skutecznym. Ale naprawdę zdarzyło mi się kilka razy podczas wędkowania, jak już nie miałem pomysłu, co zrobić, a gdzieś tam podskórnie czułem, że ryby mogą być w łowisku, zmieniałem przypon na cieńszy z mniejszym haczykiem i nagle woda, która przez 2 godziny wydawała się martwa, nagle ożywała. Nagle zarzucałem zestaw i miałem branie. Więc trzeba być otwartym. Myślę, że nie można się zafiksować tylko na jeden tak jakby sposób, grubo albo wcale, bo w wielu momentach może to się nie sprawdzić. Chociaż ja lubię grubo. Kamil Grat 5981 pyta, gdzie najlepiej szukać informacji o zawodach, żeby zaplanować cały sezon? Ojej, jakby to odpowiedzieć, żeby każdy z tego pytania coś dla siebie uzyskał. Myślę, że takim podstawowym miejscem i podstawową rangą zawodów to są zawody kołowe. Więc na pewno wybrałbym koło, które zajmuje się organizacją zawodów. Jedne koła robią to na większą skalę, drugie na mniejszą, robią to lepiej, gorzej, więc chyba wybrałbym koło, które organizuje zawody wędkarskie. Jeżeli już w takim kole będziecie, to najczęściej koło na początku swojej tak jakby corocznej działalności prezentuje terminarz imprez i na podstawie tego terminarza później można sobie planować zawody wędkarskie. To jest po pierwsze. Po drugie, są grupy wędkarskie, w których tak jakby organizatorzy zawodów dostarczają informacje. Tych grup jest wiele, w jakichś tam rejonach Polski są grupy mniejsze czy większe, więc warto gdzieś tam w swoim rejonie, nawet nad wodą, może spotkać jakiegoś wędkarza i z nim wymienić kilka słów. Może się okazać, że podpowie jakąś fajną ścieżkę. Mówię o grupach gdzieś tam na Facebooku. Myślę, że Facebook to jest dobrym informatorem, jeśli chodzi o zawody. Jakiś lokalny sklep wędkarski, który zaopatruje, może tak powiem w cudzysłowie, zawodników w zanęty, w przynęty. Na pewno sprzedawca w takim sklepie jest bardzo dobrze też zorientowany, gdzie, kiedy i kto organizuje zawody. Bardzo często sklepy też organizują zawody. Jeżeli ktoś łowi na metodę, to na pewno warto pojechać na łowiska, na których wędkujecie, czy na których macie zamiar wędkować i po prostu zapytać właścicieli łowisk, jakie będą zawody, kto je organizuje i na pewno taki właściciel łowiska przekaże Wam informacje o planowanych zawodach, więc myślę, że tutaj w ten sposób można dotrzeć do takich informacji. Kurczę, oczywiście, jeżeli są zawody, nie wiem, wyższej rangi, typu zawody okręgowe czy ogólnopolskie, to też zawsze na początku roku, czy pod koniec poprzedniego roku kalendarz imprez takich zawodów też jest prezentowany, czy na stronach okręgu, czy na stronach zarządu głównego PZW. Kolejne pytanie. Mateusz Kokotowski 2818 pyta, jak doszło do rozpoczęcia współpracy między Panem a Preston Innovations Polska? Kurczę, to chyba to było trochę takie, mogę powiedzieć, spełnienie marzenia, bo ja przez chyba większość jak na razie swojego wędkarskiego życia byłem spławikowcem. Startowałem, myślę, że z najlepszymi wędkarzami w Polsce, jeśli chodzi o spławik, bo kiedyś byłem w drużynie Robinsona, byłem w drużynie Lorpio, kiedyś taka fajna była drużyna w kole wędkarskim, którym byłem, Warszawa Praga 4, to był taki może nie najlepsza drużyna w Polsce, ale to była drużyna, z którą się liczono w Polsce i która była dosyć wysoko w Grand Prix. No i byłem też w drużynie Trapera, która myślę, że to najmocniejsza drużyna spławikowa, jeśli
prześledzi się wszystkie wyniki, nie wiem, no od początku tej dyscypliny, powiedzmy takiej klubowej, no to nie ma tak mocnego klubu jak traper, więc miałem tą przyjemność, że mogłem startować w traperze. Ale w pewnym momencie tak jakby drogi moje i Spławika się rozeszły. Postanowiłem, że chcę spróbować swoich sił w federze. Ten feder mnie zaczął wciągać coraz bardziej. Spławik znowu tak troszkę mnie zaczął odpychać, więc nawet do swojej żony powiedziałem, mówię, słuchaj, kończę współpracę z traperem i muszę jakiś sprzęt sobie kupić. Chciałem tak rzucić temat, żeby ją troszkę zmiękczyć i będziemy musieli się przygotować na wydatki, bo ja chcę łowić sprzętem Prestona. Akurat ten sprzęt znałem, bo no, bardzo dobrze kumpluję się z Likerym. Odwiedzamy się, czy to ja jadę do Lee, do Anglii, czy Lee przyjeżdżał do Polski, więc ja jak jechałem do Anglii, łowiłem na sprzęcie Prestona. On jak przyjeżdżał do Polski, no to zabierał ze sobą tylko podstawowe rzeczy, a wykorzystywał mój sprzęt, więc łowił tu na sprzęcie powiedzmy polskim, takim czy trapera, czy też miałem jakieś tam wędki Prestona pojedyncze, ale znałem ten sprzęt Prestona właśnie przez to, że mogłem w Anglii łowić, używać tego sprzętu i widziałem, jakiej jakości to jest sprzęt w porównaniu do tego, co do tej pory używałem, więc powiedziałem swojej żonie, że ja chcę łowić po prostu najlepszym sprzętem, jaki według mnie jest na rynku. Bardzo cenię markę Preston i to jest moje hobby i po prostu chcę z tego hobby czerpać jak najwięcej radości. No i moja żona nie powiedziała ani tak, ani nie, zaakceptowała tę informację i chyba dużo czasu nie upłynęło po tej informacji, bo dostałem telefon od Patryka ze sklepu Drapieżnik, który w tamtym czasie był przedstawicielem Prestona na Polskę i zaproponował mi współpracę. I właśnie powiedzmy bycie taką twarzą Prestona na Polskę. Świetna współpraca, ja bardzo dobrze tą współpracę i z Patrykiem, i ze sklepem Drapieżnik wspominam, więc od tego się zaczęło, można powiedzieć, że już w jakiś sposób stałem się twarzą Prestona w Polsce i konsultantem, bo tak to się nazywało w kontrakcie. No i później troszkę zmieniła się struktura sprzedaży Prestona. Już tak jakby Patryk przestał być przedstawicielem, tylko Preston bezpośrednio zaczął sprzedawać swoje produkty w Polsce i dostałem już wtedy bezpośrednią propozycję od Anglików, żeby właśnie być konsultantem, czy teraz jak to się nazywa, ambasadorem marki. Więc tak to w moim przypadku wyglądało. No. Wcześniej, no nie wiem, tak jak Patryk, no to kojarzył mnie pewnie ze spławikowych startów w traperze, czy z tego, że przez wiele lat byłem w kadrze narodowej, że z tą kadrą byliśmy mistrzami świata. Ja przez wiele lat byłem, powiedzmy, w top 10, czy tam, no były takie lata, że byłem w czołowej 10 na świecie, jeśli chodzi o spławik w 5-letniej klasyfikacji. Z 15 to jak startowałem, to chyba nigdy nie wypadłem, więc myślę, że to zadecydowało, że Patryk się do mnie odezwał i też to zdecydowało, że później Preston chciał tą współpracę jakoś tam kontynuować. Kolejne pytanie. Kamil Grad 5981 pyta, jak zmienić taktykę w trakcie zawodów, jak pierwotna taktyka nie zdaje egzaminu? Czy lepiej przenęcić się w inne miejsce, czy próbować naprawić wybrane po gruntowaniu? Kurczę, no to jest dobre pytanie. Ja myślę, że to zależy od naszej intuicji i obserwacji tego, co się dzieje nad wodą. Tak jak wspomniałem we wcześniejszym pytaniu, miałem przyjemność wędkowania z najlepszymi spławikowcami w Polsce, między innymi z Piotrkiem Lorencem i właśnie z chłopakami z Trapera. I zawsze tak jakby od nich, od Piotrka głównie nauczyłem się tego, że warto na zawodach, jak się startuje, opracować sobie gdzieś tam na treningach wariant A, ale mieć gdzieś w zanadrzu wariant B. I bardzo często właśnie startując w zawodach, ten wariant B decydował o tym, że można było zająć dobre miejsce w sektorze. Jeśli chodzi o łowienie federowe, no to też zawsze warto mieć jakieś tam 2 warianty. Ja nie lubię mieć więcej niż 2 warianty, bo to mnie to bardzo rozprasza. Jak 3, to dla mnie to już jest taki, powiedziałbym, maks na zawodach. Jakieś 3 warianty. Ale jeżeli tu było pytanie, czy zmieniać łowisko, czy próbować naprawić, to ja może odpowiem takimi przykładami z życia wziętymi. Były zawody Grand Prix Polski gdzie one były? Na Maziarni, na zbiorniku Maziarnia w Wilczej Woli.
To jest zbiornik, na którym najczęściej się łowi takie leszczyki. I ja zacząłem, no w sumie bardzo dobrze, zacząłem łowić ryby, a łowiłem koło 40 metra od brzegu. Tam to były jeszcze takie czasy, że bardzo wielu wędkarzy tam łowiło bardzo blisko, na 20-25 metrze i tam osiągali bardzo dobre wyniki. No mnie z treningów wyszło, że właśnie zanęciłem sobie jedno miejsce właśnie koło tam 15-20 metra, dokładnie nie pamiętam, a drugie miejsce właśnie koło 40. Od tego miejsca zacząłem łowienie i od razu tam miałem te leszczyki. Łowiłem w miarę regularnie te leszczyki, gdzie mój sąsiad po prawej stronie no nie mógł sobie poradzić z tymi leszczykami. Ale to był świetny wędkarz, który no, długo nie czekał, zobaczył, że ja łowię dalej od niego o parę metrów, dosłownie zarzucił mniej więcej na ten sam dystans co ja parę koszyczków i on zaczął łowić. Mało tego, on zaczął łowić troszkę lepiej ode mnie, bo on chyba nawet mnie troszkę przerzucił. Więc na tym przykładzie można stwierdzić, że te ryby były dalej od brzegu i ja, przez to, że zarzucałem najdalej powiedzmy tutaj w tym rejonie, miałem więcej ryb jak inni. Natomiast kolega, który no, jest świetnym wędkarzem, od razu zauważył tę różnicę i nie próbował w swoim łowisku, nie wiem, zmienić, nie wiem, pracy zanęty, czy zmienić koszyczka, czy zmienić sposób ładowania tego koszyczka, tylko od razu zmienił dystans i od razu zaczął łowić ryby. Więc ten przykład pokazuje, że nieraz czasami po obserwacji tego, co się dzieje, szczególnie na zawodach jest fajnie, no bo można zauważyć, co się dzieje dookoła nas i na tej podstawie możemy zareagować. Jak jesteśmy sami nad wodą, no to powiedzmy trzeba próbować różnych sposobów. Już tak jakby nie ma takiego odnośnika jak na zawodach. Więc w tym przypadku zadecydowała ta odległość. Natomiast ja też przypomnę, miałem w tym sezonie miałem takie zawody, to był jakiś na łowisku Brody i Łużeckie, piękny zalew. Tam było łowienie leszczy i ja tak na początku zacząłem bardzo ostrożnie podawać przynęty i byłem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o dodawanie dendroben. I kurczę, jakoś tak nie mogłem tym złowić. I wreszcie tak sobie popatrzyłem na te dendrobeny i sobie pomyślałem, Niemiec, czy ty zamierzasz te robaki zjeść, czy po co je w ogóle tutaj masz? Więc nie mając nic do stracenia, po prostu zacząłem jak głupi bardzo obficie nęcić tymi dendrobenami i po 2 koszyczkach nagle moje łowisko ożyło. Nagle zacząłem łowić leszcze regularnie. Jeszcze udało mi się drugie miejsce w sektorze tymi leszczami wykręcić. Więc ten znów przypadek pokazuje, że zmiana jakiegoś tam sposobu nęcenia doprowadziła do tego, że nagle zacząłem łowić ryby. Więc nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Trzeba po prostu mieć no, jakąś taką intuicję wędkarską i próbować. Jeżeli nic się nie dzieje, to starać się zmienić. Nieraz też nie warto. Nieraz po prostu trzeba być cierpliwym. Trzeba coś robić i wierzyć w to, że to da ryby. Na przykład zeszłoroczne klubowe Mistrzostwa Polski na łowisku w Hucie, w Częstochowie. To były klubowe Mistrzostwa Polski i tam mieliśmy taki wariant nęcenia leszczy. I tak nęciliśmy te leszcze i wiedzieliśmy, że ja też byłem bardzo do tego przekonany. Wiedziałem, że to jest kwestia czasu, kiedy te leszcze przyjdą. Tylko trzeba być cierpliwym. Nie można wykonywać nerwowych ruchów. I też pamiętam w drugiej turze na przykład, nie wiem, 2,5 czy 3 godziny siedziałem praktycznie na zero. Jakieś parę drobnych rybek złowiłem przy brzegu. I co jakiś czas sprawdzałem i donęcałem to leszczowe miejsce. I po 3 godzinach złowiłem parę dużych, dosłownie pięknych takich 2-kilogramowych leszczy. Do tego później jeszcze dołowiłem z innego dystansu karpia, bo to była też nasza taktyka na karpie. I się okazało, że pozwoliło mi to wygrać sektor tego dnia, więc też nieraz niewykonywanie żadnych nerwowych ruchów też popłaca, bo trzeba być cierpliwym, ale ja sam bardzo często popełniam taki błąd, że popełnię właśnie zbyt szybko zmienię coś albo brak mi cierpliwości, a nieraz się zdarza, że gdzieś tam ten nos wędkarski pomoże właśnie zmienić dystans, czy zmienić nęcenie, więc trzeba próbować i tak, i tak. Kolejne pytanie. Mam jeszcze 4 pytania. Ojeju. Michał Koryn 2234 pyta. To są 2 pytania, ale poczytam pojedynczo. Pierwsze pytanie, jakie jest twoje aktualne marzenie wędkarskie? Kurczę, no nie wiem, czy tak o marzeniach można mówić, no. Nie, no chyba można. No chciałbym pojechać na Mistrzostwach Świata i chciałem z polską drużyną stanąć na najwyższym stopniu podium i wspólnie zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Myślę, że to by było takie spełnienie wędkarskich marzeń. Już zasmakowałem tego jako zawodnik w spławiku, zasmakowałem tego jako, powiedzmy, trener.
w wędkarstwie, więc jeszcze jakbym w federze takie coś by mnie spotkało, to chyba to by było to. I drugie pytanie. Czy planujesz w przyszłości łowić na inną metodę wędkarstwa niż aktualne? Nie chodzi mi o to, żeby przestać łowić na feeder, ale może chcesz inną metodę wypróbować? Ja jestem zwariowany na punkcie wędkarstwa ogólnie, więc ogólnie łowienie ryb sprawia mi wielką frajdę. Więc ja teraz przez to, że pochłonięty jestem przez łowienie gruntowe na feder czy na metodę, to zdecydowanie najwięcej czasu poświęcam na takie wędkowanie. Natomiast kurczę, pamiętam kilka razy w życiu łowiłem na surfcasting, sprawiało mi to olbrzymią frajdę. Bardzo lubię łowić na spinning, więc też sprawia mi to dużą frajdę, ale przez to, że chcę być jak najlepszy w danej dyscyplinie, dlatego większość sił i środków poświęcam na łowienie gruntowe, ale cieszy mnie naprawdę każda praktycznie forma wędkowania. Kolejne pytanie. Pytanie od Kylu5. Moje pytanie dotyczy kasterów jako przynęty, które obserwując filmy wielu zawodników z jednej strony stanowią praktycznie obowiązkową pozycję na taczce bocznej podczas zawodów i bardzo często dodawane są do zanęty, natomiast na haczyk to już niekoniecznie. Chciałbym się dowiedzieć, czy są konkretne sytuacje, kiedy mimo wszystko warto sprawdzić skuteczność kasterów jako przynęty na haczyku. Pozdrawiam. Kastery to jest, myślę, jedna z takich bardziej skutecznych przynęt, szczególnie jeśli chodzi o łowienie na zachodzie, w Anglii, w Holandii, w Belgii. Myślę, że to jest taka topowa przynęta, jeśli chodzi o łowienie czy na feder, czy na spławik. Myślę, że w Polsce te kastery nie odgrywają aż tak dużej roli jak we wspomnianych krajach, ale też są ważną pozycją. Mam takie poczucie, że kastery są lubiane przez leszcze, bo to pamiętam, jak kiedyś tak jakby pierwszy raz usłyszałem o kasterach, to mi mówiono, że to jest świetna przynęta na leszcze, ale ja też bardzo dobrze wiem, że kastery są uwielbiane przez płocie, karasie, czy liny, czy karpie. Te ryby też bardzo lubią kastery. Jeśli chodzi o dodawanie kasterów do nęcenia, to chyba wyobraziłbym sobie, że mógłbym się bez nich obejść, chociaż zdarzało mi się wielokrotnie, że po dodaniu kasterów nagle łowisko ożywało i mogłem cieszyć się braniami ryb, szczególnie płoci. Myślę, że na płocie to jest taka przez wielu wędkarzy niedoceniana przynęta, ale mam wrażenie, że jakbym miał wybrać jeden gatunek, który lubi kastery, to bym powiedział płocie. Więc dobrej jakości kastery na płocie, myślę, że to jest fajny, bardzo fajny dodatek. Oczywiście są różne tak jakby okresy w sezonie i pewnie i łowiska, na których te kastery będą lepsze lub gorsze. Jeśli chodzi o przynętę haczykową, też warto te kastery sprawdzać, po prostu sprawdzać, czy one działają, czy nie. I też pamiętam takie wypady, gdzie dodatek kastera gdzieś tam jako powiedzmy kanapka to była świetna przynęta, która powodowała, że ryby brały. Na przykład jak podawałem same ochotki, to nie miałem brania, ale jak podałem ochotki z dodatkiem kastera na haczyku, to wtedy ta przynęta moja była chętnie połykana przez ryby. Jeżeli chodzi o same kastery na haczyku, to zdarzyło mi się, jak byłem u Lee w Anglii właśnie, to Lee mi pokazywał łowienie płotek właśnie nęcąc kasterami z konopiami i na haczyku były kastery. I to świetnie działało. Ja w Polsce, przyznam się, aż tak spektakularnych sukcesów nie miałem przy tego typu łowieniu. Mało tego, ja też chyba niechętnie te kastery zakładam na haczyk, ale to z jednego tylko powodu. Nie dlatego, że ryby ich nie lubią, bo uważam, że ryby bardzo lubią kastery. Natomiast kaster to jest taka przynęta, która powoduje skręcanie przyponu i mnie to irytuje. Jeżeli zarzucę zestaw na 50 metrów i później ściągnę ten zestaw, a ten kaster nie zostanie zjedzony, to bardzo często ten kaster gdzieś tam jakoś się boczkiem ustawi na haczyku i powoduje tak jakby obracanie się haczyka, a haczyk znowu skręca przypon. I wyciągam taki zwitek skręconej żyłki, który jest do wyrzucenia i trzeba wymieniać przypon. Więc pod tym względem nie lubię kasterów na haczyku, ale uważam, że warto je sprawdzać, bo czasami się sprawdzają. Przedostatnie pytanie. Grzegorz Komorek 77 pyta. Witam. Czy planujesz, Adamie, w nawiasie po imieniu, ponieważ wszyscy wędkarze to koledzy, i jesteśmy z tego samego wieku,
po nawiasie. Występ w nowym, nagłaśnianym medialnym cyklu Feeder Worldu, który ma wyłonić mistrza Polski Method Feeder. Co o tym przedsięwzięciu myślisz? Jakie są o tym opinie w środowisku wędkarskim, w którym oczywiście Ty się też poruszasz? No, pytanie jest troszeczkę przedawnione, bo to już jakiś czas temu było, ale może będziesz chciał się ustosunkować. Tak, odpowiadam na to pytanie, jak już powiedzmy cykl eliminacji i powiedzmy impreza finałowa się odbyła, już zostało wybrane grono wędkarzy, którzy w przyszłym roku będą startować powiedzmy w Grand Prix Method Feeder, czy tam freestyle, tak jak to się nazywa. Ja nie przystąpiłem do tych rozgrywek. Startuję w federze klasycznym, już wcześniej to mówiłem, to sprawia mi największą frajdę, w tym się chcę rozwijać. Metodę traktuję jako takie fajne oderwanie się od federa klasycznego. Lubię pojechać na zawody metodowe, ale to bardziej dla fanu, bardziej dlatego, żeby troszkę mieć większe emocje podczas holu, no bo wiadomo, karpie troszkę mocniej walczą jak praktycznie wszystkie ryby spokojnego żeru, które łowi się na feder klasyczny. Jakoś tak na razie się jeszcze tym nie jaram. Myślę, że tu trzeba docenić to, co zrobił Feeder World, bo myślę, że twórcą właśnie Feeder World, czy właśnie pomysłodawcą stworzenia tych eliminacji i tego finału, który pozwolił wyłonić grupę wędkarzy, którzy będą startować, no to jest tak, myślę, że najprostsza droga, żeby metoda się rozwinęła w Polsce jeszcze lepiej, bo zawody we freestyle method feeder, tak to się nazywa, na świecie już istnieją. Już było kilka mistrzostw świata w tej dyscyplinie, chyba ze 4 imprezy już się odbyły. I no, ta dyscyplina na świecie się rozwija, natomiast w Polsce na wodach PZW ona kuleje, o ile na łowiskach specjalnych, czy powiedzmy na prywatnych gdzieś tam zawodach ona kwitnie, bo wielu wędkarzy chętnie tak łowi, no to jeśli chodzi o zawody organizowane przez PZW, no do tej pory można powiedzieć, ta dyscyplina nie istniała. Żeby Polska mogła startować na zawodach typu Mistrzostwa Świata właśnie we Freestyle Method Feeder, zgłoszenia musi dokonać Polski Związek Wędkarski, który jest członkiem FIPSED-u, czyli takiej Międzynarodowej Federacji Wędkarskiej. I PZW, Polski Związek Wędkarski, jako członek właśnie tej Międzynarodowej Federacji, wysyła swoją reprezentację. Tak jak Polski Związek Piłki Nożnej wysyła reprezentację Polski na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No tam Heniek z Juśkiem nie mogą sobie stworzyć organizacji w kopaniu piłki i powiedzieć teraz tutaj nasza drużyna będzie tam startować, no bo nie są członkami Europejskiej Federacji, jak to się nazywa? FIFA, UEFA. No, więc tak to wygląda w wędkarstwie. Więc wędkarze, którzy chcieliby startować w Mistrzostwach Świata, pomyśleli, że warto stworzyć profesjonalny cykl zawodów, taką powiedzmy ligę tutaj w Polsce, żeby wyłonić tych najlepszych, którzy będą reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata. Taki był zamysł i myślę, że to się na razie udało. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu już cały ten cykl, później dobór kadry na takie zawody i tak dalej, i tak dalej. Pozyskanie sponsorów, bo przypuszczam, że w początkowej fazie to będzie chyba największy problem, z którym będą się musieli zmierzyć czy zawodnicy, czy trenerzy, którzy będą chcieli pojechać na Mistrzostwa Świata. No i już ostatnie, w sumie komentarz, bo to ciężko z pytaniem. XUNFX pisze: wyzwanie dla Adama. Jeśli uda się na ostatniej prostej stanąć na podium Grand Prix Polski w klasyfikacji generalnej w Fiderze, w zamian nagra sentymentalny film, jak łowi na spławik. Metoda dowolna. Kurczę, no to zabrzmiało jak trochę życzenie, więc ja bardzo dziękuję za to życzenie. No nie stanąłem na podium w tym roku w Grand Prix Polski. Zająłem 7. miejsce, do 5. zabrakło mi 1 punktu. Do podium mi zabrakło, z tego co pamiętam, 4, do wygrania 10 czy 11 punktów, więc no to jest i dużo i mało. No, mógłbym tam się rozgadywać, że na ostatnich zawodach złapałem 17 punktów, gdzie w pierwszej turze miałem dużego lina, który po prostu wygrał ze mną walkę, to już bym 9 punktów zaoszczędził, co dawało już, myślę, 2. miejsce w Grand Prix. No ale no, takie jest wędkarstwo. No, myślę, że każdy z wędkarzy startujących gdzieś tam albo popełnił błąd, albo coś do końca nie wyszło. No było pudło, myślę, w zasięgu, natomiast tak sobie pomyślę, co się wydarzyło w tym roku w moim życiu, jak to wyglądało, to i tak chyba ten mój wynik to jest świetny wynik i ja jestem z tego szczęśliwy, bo znalazłem się na podium w 2-letniej klasyfikacji do kadry, co mnie bardzo cieszy. A jeśli chodzi o sentymentalny film spławikowy,
kurczę, no nie zamykam się, być może kiedyś powstanie. Chociaż wolę Feder. To wszystko? Jejku, nie wiem, ile z tego materiału wyjdzie, bo tutaj chyba trochę się na niektóre pytania rozgadałem, ale tak sobie myślę, że skoro część wędkarzy pytało, no to chyba nie chciało uzyskać takich odpowiedzi tak, nie wiem. Nie wiem, czy wyczerpałem możliwości odpowiedzi, czy jesteście usatysfakcjonowani tym, co mówiłem, ale bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie pytania. Oczywiście, jak mielibyście jeszcze jakieś pytania, to pozostawcie pod tym Q&A, może za jakiś czas powstanie jakieś nowe Q&A i będę mógł rozgadać się w innym temacie. Bardzo serdecznie dziękuję, że zostaliście do końca tego filmu. Jeśli nie jesteście subskrybentami, zachęcam do subskrypcji kanału, do pozostawienia kciuka w górę, jeśli się podobało. Zapraszam na moje media społecznościowe na Facebook Adam Niemiec Fishing i do zobaczenia gdzieś nad wodą albo w następnym filmie.